Ten album został wydany w środku gotycko-dumowej fascynacji sceny metalowej. Album, który otuli Was swoją estetyką outsidera, który błądzi między kiczem a grzesznymi myślami. Albumem dzisiejszym jest Sadness Danteferno. Odcinek dedykuję szafie. Sadness zostaje założony w 1990 roku w Sionie w Szwajcarii. W 1993 nagrywają debiut Am de Marble, czyli Marmurowe dusze, a w 1995 album, o którym chcę dzisiaj opowiedzieć, czyli Danteferno. Moim zdaniem jest to jeden z najbardziej niedocenionych zespołów na scenie metalowej. Niby każdy nazwę zna, niby każdy coś słyszał, ale to na tyle. Muzyka kapeli, jak sama nazwa wskazuje, jest bardzo depresyjna, ale również teatralna, osadzona w mrocznych i tajemniczych klimatach doom gothic metalu. Muzyka na płycie jest przygnębiająca i surowa, z dużą ilością klawiszy i niebanalnych rozwiązań muzycznych, zahaczających trochę o Paradise Lost czy My Dying Bride. To wędrówka przez piekło, zainspirowana boską komedią Dantego. Płyta przesiąknięta jest specyficznym rodzajem grozy, jakby rodem wyciągniętym z horrorów lat 70. Mglisty i gęsty klimat obecny jest w każdym dźwięku. Świetnie zaaranżowane partie fortepianu łączą się z kobiecym, wręcz erotycznym głosem Christine, skrzypcami oraz pogrzebowym, wręcz agonalnym wokalem Steve'a Terriego. Gitary są ciężkie, powolne, roztaczają nostalgiczną aurę nad kręgami piekielnymi, które zwiedzamy. To piękny gobelin utkany z wielu wątków muzycznych. Od gotyku po industrial, jednak osadzony w głębokim cierpieniu i rozpaczy. Muzyka tańczy i wiruje teatralnie i jest zupełnie inna od tego, co znamy z innych albumów. Dużo w niej ozdobników, wręcz surrealistycznych. Najważniejsze jest to, że kawałki nie mają tutaj typowej struktury. Pomysły pojawiają się i znikają znienacka, co może czasem sprawiać wrażenie chaosu czy kiczu. Może i tak, ale to właśnie w muzyce Szwajcarów jest niesamowite. To swego rodzaju groteska idąca w kierunku niejasno-duchowych miraży oraz kreacji pełnych bólu. Doprowadzają one słuchacza do zatracenia się w cierpieniu oraz odczuciu mentalnej udręki. Na pewno muzyka ilustruje etapy podróży głównego bohatera przez otchłanie piekielne i zmienia się jej charakter w zależności od miejsca pobytu. Producentem albumu był basista Celtic Frost Martin Eric Ain i na pewno pewne podobieństwa do kultowego Into the Pandemonium są tutaj zauważalne. A przecież czerpanie z dorobku klasyków nie jest przecież grzechem, a może właśnie jest i stanowi ukłon w stronę swoich idoli. Poszczególne utwory znacznie różnią się od siebie, ale łączy je atmosfera lamentu, dekadencji i duchowości. To oryginalna, nieszablonowa i intrygująca płyta. To krążek nie do słuchania co i rusz, ale w wybranych momentach życia, najlepiej po zmroku, gdy szare cienie zaczynają pojawiać się na ścianach, by zabrać nas w nieznaną nicość. To posłuchajmy teraz fragmentów tego muzycznego smutku. Album rozpoczynają kobiece, żałobne zaśpiewy kawałka tytułowego, po czym wchodzą ciężkie riffy i wokal Steve'a. Utwór jest pełen grzesznego opętania. W środku występują piękne formy fortepianowe, zaś wokalista śpiewa, że nie może płakać, nie może żałować, jak patrzy wstecz na nieszczęście i ból, które życie przyniosło. Bejla rozpoczyna się niepokojącymi frazami basu, poprzecinanymi zagrywkami gitarowymi i opętanym krzykiem. Następnie słyszymy końskie kopyta. Anielski głos Krystyny przeplata się z raz łagodniejszymi, raz ostrzejszymi zaśpiewami Steve'a. Utwór jest pełen napięcia i dramatyzmu. Wróć tak daleko, do ogrodów Eden, do wnętrzności świata. Aphrodite Storm to nawiedzona pozytywka, która przeradza się w pianinowe formy oraz intymny, kuszący monolog Christine. Dużo tu erotyzmu i gotyckiej nostalgii. Gitar tu nie uświadczysz, to raczej kołysanka ze zwisającymi wszędzie pajęczynami. Afrodyta kusi cię swoim białym ciałem, ale gdy ją dotkniesz, przetnie ci żyły.
koniec potężny paradajsowy talizman. Jest ostry wokal, melodyjne gitary dumowo-gotyckie, a średnio wolne tempa powodują, że atmosfera otula nas swoim smutkiem. Utwór traktuje o czarnym talizmanie, który uwalnia demony, które nienawidzą ludzkości i chcą ją zniszczyć. Zobaczmy tradycyjnie okładkę i wkładkę. Cover nie jest jakiś mega rewelacyjny, ale bardzo zapadający w pamięć. Mamy na nim dwie kobiety w żałobnych welonach wędrujące między ogniami piekielnymi, a wkoło nich czarna, diabelska otchłań. Po prawej na górze czerwone logo zespołu, na dole tytuł albumu. Wkładka jest 6-panelowym plakatem, gdzie na czarnym tle umieszczono teksty utworów, jakiś osobliwy rysunek konia, skład zespołu, producentów, gdzie album nagrano, adres do zespołu oraz logotypy firm produkujących sprzęt grający. Na krążku CD umieszczono zdjęcie ogniska, nad nim logo zespołu, a pod spodem nazwę albumu. Na stronie zamykającej podano tytuły utworów wraz z czasami trwania, na tle ogniska z krzyżem Ang oraz logo wydawcy. Dante Ferno potrafi oczarować i urzec. Nad całością unosi się gęsta mgła, która spycha nas w objęcia potępienia. To niespotykany, wręcz absurdalny album teatru cienia, który otwiera przed nami senne bramy. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!